Ahoj wilki morskie, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Co nowego w testach, a w testach mamy dzisiaj dwie łodzie podwodne, które będę chciał Wam zaprezentować. Jest to pierwsza łódź podwodna 10 poziomu, łódź U4501, niemiecka łódź podwodna i rosyjska łódź podwodna 10 poziomu K1. Moi drodzy, wszystkie dane, które będę Wam tutaj mówił, to są dane bez zamontowania flag, na rosyjskim również kamuflaża, no i oczywiście bez wyposażenia i bez kapitana. Także moi drodzy, zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, z którego dowiecie się, jakie okręty mamy w testach i za niedługo będziecie mogli takie okręty zakupić do swoich portów. No i co najważniejsze, to robię powtórki Waszych przepięknych bitew. Także usiądźcie sobie wygodnie, a ja Was serdecznie zapraszam do prezentacji tych dwóch łodzi podwodnych. No i moi drodzy widzowie, chciałbym zaprezentować Wam dzisiaj dwie łodzie podwodne. Jedna łódź podwodna jest niemiecka 10 poziomu U4501 oraz rosyjska łódź podwodna 10 poziomu K1. Na początku przejdźmy do łodzi podwodnej niemieckiej i muszę Wam powiedzieć, że będę tutaj mówił o tych okrętach tylko wyposażenie, jakie ten okręt posiada na swoim pokładzie oraz ten rosyjski okręt. Z tego względu, że okręty są w testach i jeszcze wszystko może tutaj ulec zmianie, jest to jakaś tajemnica. Wszystkie dane, które będę Wam mówił, to oczywiście bez kapitana, bez wyposażenia i zamontowanych flag. Przejdźmy może do żywotności tej łodzi podwodnej niemieckiej U4501. Zobaczmy. Żywotność tego okrętu 10200. Okręt posiada sonar i czas przeładowania sonaru jest 7-sekundowy i czas trwania efektu impulsu sonaru na podświetlonym sektorze to 25 sekund. Jeżeli ponownie podświetlimy sonarem dany okręt w sektorze, mamy 65 sekund. Szybkość rozchodzenia się impulsu to 500 metrów na sekundę, szerokość rozchodzenia się impulsu to 11 metrów i maksymalny zasięg jest 9 km. Okręt oczywiście posiada torpedy i mamy tutaj torpedy zamontowane na dziobie. Jest to jedna wyrzutnia, która wypuszcza 4 torpedy i jest to kaliber 533 mm, a wyrzutnie torpedowe na rufie to są dwie i wypuszcza po 3 torpedy 533 mm. Troszeczkę więcej tutaj danych, także czas przeładowania 60 sekund, czas zmiany typu torped 9,9 sekundy, liczba ładowniczych 4. No i mamy tu torpedy G7 ES łamane na T4. I to są torpedy 9-kilometrowe, które zadają maksymalne uszkodzenia 8633 i prędkość torped 82 węzły. Zasięg wykrywalności tych torped już jest z odległości 2 km 200 metrów. I okręt posiada również torpedy alternatywne o zasięgu 7,5 km. Maksymalne uszkodzenia te torpedy zadają 12500. Prędkość torped jest 65 węzłów i zasięg wykrywalności tych torped to 900 metrów. I teraz zdolność zanurzania. Zdolność zanurzania tego okrętu to 210 jednostek. Wyczerpywanie zdolności zanurzania to jest 1 jednostka na sekundę. Tempo odnawiania zdolności zanurzania to 2 jednostki na sekundę. Manewrowość, słuchajcie, tegoż okrętu, bardzo wolno płynie okręt po oceanie. Jest to prędkość maksymalna 20 węzłów i promień skrętu jest 350 metrów. Czas przestawiania steru jest 4,6 sekundy. Ale znowu, słuchajcie, okręt pod wodą to już jest naprawdę konkretny wyczyn i okręt płynie z prędkością 36 węzłów i czas przestawiania steru na tutaj głębokości jest 19 sekund
i maksymalna prędkość zanurzania i wynurzania jest 1,5 metra na sekundę. No, tutaj muszę wam powiedzieć, że naprawdę będzie ciężko trafić w tą łódź podwodną. Sama prędkość już tutaj mówi o sobie, co się może tutaj dziać. Oczywiście okręt posiada kamuflaż i zasięg wykrywalności jest 5 km 400 metrów. No i zasięg wykrywalności z powietrza jest 2 km 100 metrów. No i teraz tutaj mamy na głębokości peryskopowej nas widzą 1,9 metrów, no prawie 2 km. Okręt, słuchajcie, posiada również swój pancerz i chciałbym wam pokazać rozmieszczenie pancerza. I tu mamy pancerz od 16 do 25 mm. Tutaj nie ma nawet wiele co, słuchajcie, pokazywać. Tutaj 25 mm, dookoła po 19 mm. No i przejdźmy teraz do kapitana. Twórcy tej gry podpowiadają nam, jak zrobić kapitana, jak podzielić tutaj punkty kapitańskie. Otóż ich zdaniem dobrze by było na samym początku dać sternik, następnie poprawiony sprzęt eksploatacyjny, następnie specjalista od sprzętu eksploatacyjnego, nadzorca, przepływ adrenaliny, zwiększona wydajność akumulatorów i powiększony wał napędowy. No, my będziemy mogli sobie tutaj kombinować, każdy jak będzie miał ochotę, tak sobie już tutaj zrobi, ale to powtarzam, twórcy gry podpowiadają nam, jak można by było tutaj zrobić ten okręt. No i teraz przejdźmy do wyposażenia okrętu. I słuchajcie, okręt posiada naprawkę i ta naprawka ma zdolność przywracania PW plus 51. Czas działania sprzętu eksploatacyjnego 40 sekund, czas przeładowania 80 sekund i liczebność sprzętu eksploatacyjnego to 2. W każdym bądź razie przypominam wam, że nie mamy tutaj zrobionego ani kapitana, ani rozdzielonych punktów na ulepszeniu. Także tutaj może ulec wszystko jeszcze w zmianie. Mamy rezerwową jednostkę akumulatorową i tutaj słuchajcie, czas działania sprzętu eksploatacyjnego 30 sekund, czas przeładowania jest 90 sekund i tu również mamy liczebność sprzętu eksploatacyjnego 2. Oczywiście mamy tutaj także detektor okrętów podwodnych, wykrywa okręty podwodne na głębokości maksymalnej i peryskopowej. I tutaj jest wykrywalność okrętów podwodnych z 9 km. Czas przygotowania sprzętu eksploatacyjnego to 330 sekund, czas działania sprzętu eksploatacyjnego 60 sekund i czas przeładowania jest tutaj 120 sekund. No i oczywiście również mamy hydrolokator, w zanurzeniu podświetla teren i położenie okrętów nawodnych, podwodnych na głębokości peryskopowej znajdujących się poza zasięgiem wykrywalności. Jest to namiar 8 km i czas działania sprzętu eksploatacyjnego to 30 sekund. Przerwa pomiędzy impulsami sonaru to 6 sekund i czas przeładowania 80 sekund. No i słuchajcie, moi drodzy, tutaj możecie sobie kombinować, jak wyposażyć ten okręt. Jest tutaj do wyboru, do koloru. No ja tutaj nie będę oczywiście robił. Za chwileczkę przyjdziemy do pokazania rosyjskiej łodzi podwodnej. To by było na tyle, słuchajcie, jeżeli chodzi o tą niemiecką łódź podwodną 10 poziomu U4501. No i teraz przejdźmy może do łodzi podwodnej rosyjskiej K1. Oto łódź podwodna K1. Zobaczcie, żywotność okrętu jest 19 tysięcy, gdzie niemiecka łódź podwodna miała, uwaga, 10 200. Już tutaj widzimy różnicę. Teraz artyleria jest zamontowana na tej łodzi podwodnej, jest na rufie oraz na dziobie i słuchajcie, to są działa 100 mm. No i teraz
mamy, moi drodzy, czas przeładowania tych dział to 5 sekund. Czas obrotu o 180 stopni to 18 sekund. Rozrzut maksymalny wystrzelonych pocisków to 36 metrów. Zasięg maksymalny dział to 6 km. No i działa, moi drodzy, tutaj zadają penetrację, a raczej zdolność penetracji do grubości pancerza 29 mm. Maksymalne uszkodzenia to 2200 i prędkość wylotowa jest tutaj 804 metry na sekundę i przypomnijmy sobie, że okręt posiada pociski przeciwpancerno-odłamkowe PPO. Ok, następnie mamy, słuchajcie, tutaj sonar. Czas przeładowania sonaru jest 6 sekund, czas trwania efektu impulsu sonaru na podświetlonym sektorze jest 25 sekund, gdy zostanie ponownie wyświetlony w sektorze już mamy 65 sekund i szybkość rozchodzącego się impulsu jest 600 metrów na sekundę. U Niemca mamy 500 metrów na sekundę. Następnie szybkość rozchodzenia się impulsu jest 15 metrów w rosyjskim, a w niemieckim 11. Następnie mamy tutaj maksymalny zasięg jest 10 km. Torpedy na tym okręcie są zamontowane wyrzutnie torped na dziobie oraz na rufie i mamy tutaj 533 mm kaliber. Wyrzutnie torpedowe z przodu wysyłają 6 torped, wyrzutnie torpedowe z tyłu wysyłają 4 torpedy, jest tam jedna wyrzutnia torped. No i teraz przejdźmy tutaj do statystyk. Czas przyładowania 43 sekundy, czas zmiany typu torped 8,6 sekund. Tutaj mamy dwa typy, moi drodzy, torped. Pierwszy typ to 53-380U i zasięg tych torped to 10 km, maksymalne uszkodzenia 5167, prędkość torped 78 węzłów, zasięg wykrywalności tych torped to 2 km 100 metrów. Są torpedy tutaj również alternatywne i to są torpedy 53-38U MZ. I te torpedy mają zasięg 13,5 km. Maksymalne uszkodzenia, jakie zadają te torpedy, to 12 767, prędkość torped 72 węzły i zasięg wykrywalności torped to 500 metrów. Ok, i teraz zdolność zanurzania. Zdolność zanurzania tej łodzi podwodnej to 250 jednostek. Na Niemcu mamy 210 jednostek. I teraz mamy wyczerpywanie zdolności zanurzania, to jest 1 jednostka na sekundę. W niemieckim mamy 1 jednostka na sekundę i tempo odnawiania zdolności zanurzania 2 jednostki na sekundę to u Niemca, a u rosyjskiego 0,8 jednostek na sekundę. Manewrowość, słuchajcie. Manewrowość, mamy tutaj maksymalną prędkość na morzu. Mamy 37 węzłów, gdzie Niemiec płynie 20 węzłów. Promień skrętu jest 680 metrów i czas przestawiania steru jest 6,8 sekundy. No i teraz tutaj manewrowanie pod wodą. Maksymalna prędkość w zanurzeniu jest 18 węzłów, gdzie niemiecki płynie, uwaga, 36 węzłów. I teraz mamy, moi drodzy, tutaj czas przestawiania steru głębokości 18,5 sekundy i maksymalna prędkość zanurzania i wynurzania jest 2,9 metrów na sekundę, czyli prawie 3 metry na sekundę, a u niemieckiego mamy maksymalna
prędkość zanurzania i wynurzania się 1,5 metra na sekundę. No jest jednak tutaj bardzo duża różnica. No i w porządku, teraz słuchajcie, kamuflaż 6,1. U Niemca wygląda to 5,4. I moi drodzy, tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, na peryskopowej 1,9, a na niemieckim, słuchajcie, mamy 2,2. No i teraz mamy tutaj 6,1 wykrywalność na powierzchni i maksymalnie tutaj, tak jak mówiłem, 2,2 na peryskopowej. Ok, w porządku, czyli mamy już tutaj ten temat zamknięty i teraz słuchajcie, jeszcze rozmieszczenie pancerza. Mamy rozmieszczony pancerz od 6 do 25, a u Niemca jest to 16 do 25. I teraz słuchajcie, jak uzbroić tegoż kapitana. Tak jak mówiłem wcześniej, twórcy gry pokazują nam, jak oni by to zrobili, jak my możemy to zrobić. Preferują nam tutaj właśnie, jak zrobić tego kapitana. I mamy ulepszony sonar, do tego likwidator, zwiększona pojemność akumulatorów, specjalista od sprzętu eksploatacyjnego, czujny, tutaj nadzorca, następnie jest przepływ adrenaliny, no i powiększony wał napędowy, podobnież jak na niemieckiej łodzi podwodnej. No i teraz zobaczcie, pokażę Wam wyposażenie okrętu i ten okręt nie posiada naprawki, jak oczywiście ma tutaj niemiecka łódź podwodna. Baterii również tam nie posiada, jak niemiecka łódź podwodna. Mamy za to detektor okrętów podwodnych i wykrywalność okrętów podwodnych jest 10 km. U Niemca jest 9 km. I teraz mamy tutaj czas przygotowania sprzętu eksploatacyjnego, to 275 sekund, czas działania sprzętu eksploatacyjnego 30 sekund i czas przeładowania 60 sekund i tak jak mówiłem, jest tutaj hydrolokator, namiar z 7 km, a u Niemca mamy namiar z 8 km. Następnie czas działania sprzętu jest 30 sekund, przerwa pomiędzy impulsami 6 sekund i czas tutaj przeładowania 80 sekund. No i słuchajcie, tutaj dowoli możecie sobie montować ulepszenia w wyposażeniu tego okrętu. No i to w sumie byłoby tyle. Moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Wiem, że na pewno gro ludzi zaraz tutaj będzie krytykowało, ale niestety są też miłośnicy łodzi podwodnej i ten film jest między innymi kierowany w ich kierunku. Także trzymajcie się, moi drodzy, serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia na moim kanale Twitch. Pozdrawiam Was jeszcze raz, trzymajcie się.